Cześć moi mili, z tej strony Adam Chodorowski z kanału modelarskiego Tank Models TV. Dzisiaj galaktyczny unboxing lub jak wolicie first look. Dokładnie galaktyczny. W 2027 roku mija 50. rocznica od premiery Gwiezdnych Wojen George'a Lucasa. A ja dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować model właśnie ze świata Gwiezdnych Wojen, obecnie z legend, a mianowicie TIE Interceptor lub jak ktoś woli Tie-In. Jest to myśliwiec doskonale znany fanom Gwiezdnych Wojen. Pierwszy raz pojawił się w 6. epizodzie, ale również w komiksach. Latał na nim na przykład Baron Fell, latał na nim również Kirk Canos lub Carnor Jax. Jeżeli czytaliście komiksy, na przykład Piloci TIE, ewentualnie Karmazynowe Imperium, no to doskonale wiecie, że to jest myśliwiec oczywiście imperialny, Imperium Galaktycznego. Model jest perfekcyjnie zrobiony. Oglądałem go przez ramki, przez folię. No i z racji tego, że jest to model z logiem Star Wars, nie jest tani. Boli portfel. Ale cóż się robi dla swoich subskrybentów? Proszę bardzo, dzisiaj unboxing TIE Interceptora z Gwiezdnych Wojen w skali 1:72. Zapraszam na unboxing. Bardzo proszę, tak prezentuje się artbox na pudełku od TIE Interceptora. Pudełko, powiem Wam, jest bardzo miękkie, otwierane do góry. No jest wyprodukowany model oczywiście przez firmę Bandai w 2016 roku. O rany boskie, to tyle czasu minęło, a ja nic. Model, podobno jest to najlepszy model TIE Interceptora w skali 1:72. Wiem o tym, że jest w skali 1:32 od AMT. Po bokach znajdziemy szczegółowe zdjęcia sklejonego modelu, kadry z filmu tak samo. Tu mamy detal zaprezentowany, jak mniej więcej prezentuje się model. No tutaj mamy właśnie zdjęcia gotowego modelu. Co jeszcze z drugiej strony? Z drugiej strony mamy rzut z przodu, jak i również od góry i zaprezentowany razem z laserami, strzałami z laseru, z działka blasterowego, oczywiście na podstawce. Tak, posiada podstawkę ten model. I teraz co znajdziemy w środku? Instrukcje. Jeden worek z ramkami, drugi worek z ramkami, trzeci. Tutaj chyba też zaznaczę, że jest to model, nie wiem czy można powiedzieć click-clack, ale jest to model, który tak naprawdę sklei każda osoba. W dużej części jest on zaciskowy i nie wymaga kleju. No to teraz najpierw, jak ja mam to w zwyczaju, zaczniemy od instrukcji. Tak, bardzo proszę, prezentuje się instrukcja. Jest na dość cienkim takim papierze kredowym wydrukowana i dość nietypowo zrobiona, bo jest w ten sposób, taka szarfa rozkładana. No i teraz tak, zaczynamy od tej strony. Mamy tutaj informacje na temat uwagi od producenta. Mamy wykaz ramek, jakie znajdują się, jak będzie prezentował się model po sklejeniu. No i tutaj mamy kolejne etapy, jak i również lekcje wycinania elementów z ramki. Potrzebne nam będą na pewno cążki i jakiś pilniczek. No i tutaj już widzimy, że zestaw zawiera figurkę pilota, imperialnego oczywiście. No i zaczynamy od sklejania części wnętrza kabiny. Przechodzimy następnie do samej, powiedzmy, wnętrza kabiny, ale to nie jest tak do końca samo wnętrze, ponieważ już tutaj mamy na wewnętrznych elementach właśnie kabiny pilota już naklejane, mamy kalkomanie, ale uwaga, mamy też naklejki, ale o tym zaraz. Mamy naprawdę step by step łopatologicznie wszystko pokazane, jak wkleić, jak skleić, jak zacisnąć. I następnie dochodzimy już po zaciśnięciu, powiedzmy, kadłuba, no to w tym momencie zaczynamy bawić się już tutaj skrzydłami. Duża część, tak jak mówię, jest zaciskowa i nie wymaga kleju. Bardzo prosta, bardzo czytelna instrukcja. No, nie powinien nikt popełnić żadnego błędu. No i dochodzimy do etapu podstawki.
I jak zaraz zobaczycie, ten model tak naprawdę nie wymaga też malowania. Co my jeszcze tu mamy? O i na koniec mamy, proszę bardzo, takie szczegółowe zdjęcia sklejonego modelu. No i tutaj jest również, o właśnie, tu mamy pokazane, że są naklejki i kalkomanie wodne. A tutaj jak mamy naklejać kalkomanie wodne. To wszystko, jeżeli chodzi o instrukcję. A teraz oglądamy ramki. Proszę bardzo, pierwszą torebkę już otworzyłem. Tu mamy nawet SWE1. Jest to fluorescencyjny, przezroczysty plastik. I co to jest? To są dokładnie strzały z działek jonowych, które znajdują się w skrzydłach. I tutaj widzimy, że jest 2014 rok, Made in Japan, Bandai. I chyba nawet czas mamy podane, kiedy były produkowane. Troszeczkę trzeba będzie chyba skorygować, jeżeli chodzi o prosy, żeby były równiusieńkie. I tak prezentują się strzały blasterowe. Kolejna ramka. Jest to ramka D, prezentująca panele do skrzydeł pilota, jak i również osłonę oszklenia kabiny. Tak prezentuje się osłona kabiny. Tak prezentuje się pilot TIE Fighter, TIE Pilot. A tu mamy, posłuchajcie, niesamowitą rzecz. Pierwszy raz się z czymś takim zetknąłem. To jest obrys postaci pilota w skali 1,72. No i tutaj mamy poszczególne panele właśnie, które będziemy montować w skrzydłach. Jeżeli chodzi o tak, widać, że jest fajny plastik elastyczny. Jeżeli chodzi o mocowanie elementów do ramki, no to są one niesamowicie cienkie i tu nic nie ma prawa się złamać, popękać. Po prostu wycinamy i złączymy ze sobą elementy. I elementy skrzydeł. To są właśnie elementy, w które montujemy panele od wewnętrznej strony. I powiem Wam, że teraz jak się przyglądam, detal jest niesamowity. Jest to zrobione naprawdę przepięknie w porównaniu ze starymi modelami, na przykład od Revela, w takich dziwnych skalach te modele właśnie z Gwiezdnych Wojen pojawiały się. No to jest zupełnie, posłuchajcie, inna galaktyka. Proszę bardzo, tak prezentuje się detal na zewnętrznym, nie, przepraszam, dobrze? Chyba tak, dobrze, wewnętrznym panelu skrzydła. Tu mamy wewnętrzny, a tu mamy zewnętrzny panel. No po prostu to się już chce złożyć, nie mówiąc o sklejeniu i ładnym pomalowaniu. Kolory są zachowane, tak jak to powinno być. Tu proszę bardzo, wewnętrzne strony, właśnie wsuwamy to, zaciskamy, ale wcześniej oczywiście wkładamy panele. I kolejne dwie ramki z szarego plastiku w dwóch odcieniach. Zacznę od ramki SWB-13. Jest to po prostu fragment Gwiazdy Śmierci, a dokładnie jest to podstawka, na której ustawiamy. Szkoda, że ten element nie jest przezroczysty, bo tą podstawkę wstawiamy tutaj i mamy bardzo fajną podstawkę, ale gdyby ta część była przezroczysta, byłoby rewelacyjnie. No i jeszcze są elementy, które wklejamy w poszczególne, wciskamy, bym powiedział. Tak prezentuje się detal na podstawce. I zaraz Wam coś jeszcze ciekawego pokażę. Jak tu zerkniecie, to ta podstawka będzie pasowała z podstawkami innych modeli TIE'ów. TIE'a klasycznego, czyli TIE Fightera, jak i również TIE'a Lorda Vadera. I elementy samego TIE Interceptora. Tu mamy właśnie kabinę. Kolejna osłona szyby. Tu mamy włas. I to jest wewnętrzna strona kabiny. Też tak samo jest rewelacyjnie detal zrobiony. Tu jest właz do zamknięcie włazu do wchodzenia do samego
taja, a to jest fragment fotela pilota. I jak widzicie, tutaj jest taki bolec, a widzieliście, że pilot ma w plecach również otwór i po prostu wtykamy tutaj pilota. Bardzo ładnie jest to wszystko wykonane. Od wnętrza właśnie tutaj jeszcze pokażę Wam od drugiej strony włas i kabina. I tu mamy specjalne takie bryły geometryczne, w które wklejamy. Część to jest obicie wnętrza, a część to są panele, na które naklejamy kalkomanie, ewentualnie przyklejamy naklejki. A tu jest przód. I panel z przodu. Warto na to zwrócić uwagę, na ten element. I za chwilę kolejne ramki. I dwie ostatnie ramki z szarego plastiku oraz oszklenie. I chyba zacznę od oszklenia. Tak prezentuje się. I teraz proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Tu mamy oszklenie, które wykorzystujemy po prostu, tu już sobie maskujemy wszystko i malujemy, mamy oszklenie z ramą. Możemy przykleić tak samo tamte już gotowe elementy, a tutaj mamy drugi włas do kabiny pilota, który jest tutaj tak samo przezroczysty i posiada oszklenie. I prezentuje się w ten sposób. A tutaj znajdują się przezroczyste elementy do silnika, które malujemy następnie na kolor czerwony. Ewentualnie możemy, nie czerwony, przepraszam bardzo, w te elementy montujemy dokładnie. Je zamalowujemy i następnie wklejamy tutaj te strzały. To jest do bodajże skrzydeł, chociaż nie, ale to sprawdzę później w instrukcji, bo jednak chyba to są elementy, które z tyłu montujemy. Bo tu trzeba wziąć pod uwagę jedną rzecz, że ten działka strzelają naprzemiennie. Lewy dolny, prawy górny. Kadłub, czyli ramka B1 i fragmenty ramy, oczywiście skrzydeł. No i jest ten model dość drogi, bo on tak się cena waha tego modelu mniej więcej od 180 do 200 paru złotych. No jak widzicie, tych elementów nie ma tu masy. Detal jest naprawdę bardzo ładny, ale no niestety ma swoją cenę. O, tutaj mamy właśnie działka do przodu montowane. Elementy do samej konstrukcji. O właśnie tutaj chyba z tyłu wklejamy te elementy przezroczyste, ale jeszcze pozwolicie sprawdzę. I wewnątrz prezentuje się tak. Czyli tu do wnętrza wklejamy ten element. I ostatnia ramka z szarego plastiku. Elementy spodu, tak jest zdetalowany spód, czyli jak mamy taja, to będzie widoczne z tej strony, od dołu. No i tak prezentuje się sam. Tu mamy pozostałości do skrzydeł, przód kadłuba, elektronika powiedzmy i kolejne elementy. To wszystko, jeżeli chodzi o elementy plastikowe. A teraz kalkomanie. Bardzo proszę, mamy dwa arkusze. To są kalkomanie wodne, które częściowo ułatwiają nam, no po prostu nie musimy pewnych elementów malować. Mamy na kalkomanie, znaczy tak, dobrze mówię, mamy kalkomanie do wnętrza. Tu mamy właśnie na te panele naklejamy wewnątrz. Tutaj mamy do samej kabiny, jak i również na zewnętrzne elementy. Tutaj mamy do klap. Tutaj mamy, proszę bardzo, do oszklenia. I nie musimy nic malować. I to są kalkomanie wodne. A tak prezentują się naklejki, dosłownie naklejki. Mamy dokładnie to samo,
na folii, wycinamy, znaczy nie wycinamy, wypychamy wręcz bym powiedział, jak zobaczycie. Można powiedzieć, że to są takie maski, ale no już kolorowe, tak? I mamy w tym momencie obklejony gotowy model. To jest jeżeli chodzi o bez malowania. A tu mamy, proszę bardzo, chociaż nie wiem, czy do wnętrza nie będą lepsze te naklejki, ponieważ będą bardziej, chociaż nie, kalkomanie. Do wnętrza, w ogóle do malowania tylko i wyłącznie te właśnie jednak kalkomanie wodne. A tutaj te dwa białe punkty, zaraz zobaczymy, żeby to centralnie było, to są jest znaki Imperium, które naklejamy na hełm po lewej i prawej stronie pilota TIE Fightera. To wszystkie elementy. No i tak właśnie prezentuje się TIE Interceptor, na którym latał właśnie Baron Fel, latali również strażnicy Imperatora, takie jak Kirkanos czy też Jax. Oczywiście ten model w przypadku, jeżeli będziemy chcieli wykonać w malowaniu właśnie Gwardii Imperatora, no to w tym momencie będziemy musieli w ten sposób malować ten model. Albo klasycznie, tak jak miał to Baron Fel i inni piloci Tajów, po prostu malowane w standardowym kamuflażu imperialnym. Powiem Wam, że model prezentuje się niesamowicie. W tej chwili będzie sklejony i zaprezentuję Wam oczywiście recenzję wraz z prezentacją sklejonego modelu. Co do tej podstawki się tak znaczy, podstawkę zrobię, ale wolałbym, żeby ten TIE nie posiadał tego otworu, gdzie wkłada się stopkę do tej podstawki. Zobaczymy, jak to będzie podczas sklejenia. Już nie mogę się doczekać, tylko mam dylemat. Posłuchajcie właśnie, czy go malować w klasyczny, imperialny kamuflaż, czy też gwardzistów Imperatora, czyli na kolor taki karmazynowy, czerwony. Tak jak to mieli w zwyczaju, czyli klasyczne malowanie, a tutaj macie, proszę bardzo, Gwardii Imperatora. Ciekaw jestem, czy macie jakiś model od firmy Bandai, czy sklejaliście go, bo mnie się wydaje, że to jest dosłownie bułka z masłem, ten model. To będzie czysta przyjemność, frajda po prostu, do momentu, aż to już. Niech moc będzie z Wami. Oczywiście zapraszam Was do sklepu, mediów społecznościowych, a jeżeli moc Was nie opuściła, zapraszam Was do raz, 2, 3. Trzymajcie się, pozdrawiam, do następnego filmu.